Dzień dobry, jest 28 styczeń. To, co trzymam, to są narzędzia potrzebne do opiłowania nasion kanny, a wszelkie informacje na temat tego procesu wysiewu kann, zyskałam z kanału bardzo dobrego kolegi internetowego, kolegi Piotra z kanału Kanna w egzotycznym ogrodzie. On też ma nadwyżki bulw, nasion. Może je prawnie, legalnie sprzedawać. Więc kto ma chęć, niech zajrzy na kanał Kanna w egzotycznym ogrodzie. Pyta kolegę, czy ma jeszcze jakieś nadwyżki tych cudów niecodziennie spotykanych w sprzedaży. Odmiany kolekcjonerskie. Myślę, że teraz już pewnie nie ma. Może jakieś szczątkowe, roślinne elementy. Ale można się zapisać, pewnie będzie na kolejny sezon. To na tyle tytułem wstępu. Zaczęłam opiłowywanie pierwszej kanny. Nasiona mam z różnych źródeł. Może najpierw przedstawię w sumie, co ja tutaj posiadam. Otóż kanna Bejewelet. Wyjmę kolejne. Tu jest kanna, którą już opiłowałam. W miarę szybko to idzie, jak się nie robi tego pierwszy raz, bo pamiętam, że gdy pierwszy raz opiłowywałam za pomocą kombinerek i pilnika, to nasionka strzelały po pokoju. Kot pędził do nich szybciutko, a ja musiałam być szybsza. Ale już teraz człowiek jak wie. Ja tym razem nie będę namaczała tych opiłowanych nasion, te białe środeczki. To już jest otarta otoczka. Nie można zbyt głęboko zrobić, żeby nie uszkodzić jądra, które jest w nasionku. Ja zleję to po prostu wodą. I tyle. Też będą miały wilgotno, więc spoko. Dobra, wyciągajmy te moje cuda. Proszę wpisywać nazwy odmian w internecie, zobaczycie jak wyglądają. Kanna Lucifer, tą można spotkać w sprzedaży ogólnej. Kanna Amber, to już nie. Kanna Panama, po kilka nasion, a tu jest cud, ponieważ jest to odmiana White Tiger, biały tygrys. Ona ma biały kwiat, a wśród kann biały kwiat jest rzadkością. Mało tego, zielone liście w białe, cieniusieńkie paseczki. Także oryginalna w świecie kwiatów. Kanna Bella, Polish Lady, kanna Conquador, chyba tak się wymawia. Tu już miałam, różowy kwiat do 60 cm. Nie wiem jakiego koloru będą liście. Kanna Pamper, to są rarytasy. Kanna Scarlet, kanna Musafolia Grande, to jest z wielkich kann. 3 metry, spoko, dorasta wzrostu. Przy nawożeniu. Kanna Musafolia Rubra o bordowych liściach. Tu mam jeszcze Kanowa Lemon o kremowym kwiatku. To jest z zebranych ode mnie. Jeszcze mam gdzieś kannę Jageeriana. Tam są nasiona, które czekają na prezentację. Jageeriana o pomarańczowym kwiatku. Wychodzi na to, że to moje wszystkie nasionka. Dobra, to teraz zobaczcie. Ja już kiedyś też pokazywałam kilka lat temu, ale nowy sezon na nowo. Poczekajcie, to tak. Bierzemy kannę, nasionko. Dobrze uchwycić, by nie strzelało po mieszkaniu.
i trzemy po prostu o pilnik. Czy jest już białe? Minimalnie tak. Widać? Dobrze, widać. Ale ja jeszcze dla pewności, bo pewna znajoma powiedziała, że jak opiłowała nasionko kanny, to w tym miejscu nie wyrósł kiełek, nie wyszło zielone, tylko w innym. Więc ja stwierdziłam, że będę. O, jest widoczne. Widać białe, że z dwóch stron będę. O, i teraz odkładamy na waciki. Tu pójdą podpisy i tak dalej, i tak dalej. Trochę to czasochłonne, ale co tam. Pilniki trzeba sobie dobrać grubość. Ja tu mam o takim bardzo drobnym, no jak to powiedzieć, no, o drobnych ściankach. 2 i one są za drobne. Potrzebuję mieć o grubszych tych ząbkach pilnik. Dobra, więc ja się bawię w to dalej. No i zobaczymy kiedy, po ilu dniach wykiełkuje i która odmiana pierwsza wykiełkuje. Witam po 6 dniach od opiłowania i namoczeniu kann na wacikach. Dziś jest 3 luty. 28 stycznia były opiłowane i namoczone. Zaraz zobaczycie Państwo, jak wyglądają dziś. 3, ale pierwsze kiełki u 5 odmian pojawiły się 31 stycznia. Postawione są blisko okna. Przykryte gazetą, by jak najmniej pleśń pojawiała się, bo wiadomo, jak folią okryjemy, wilgoć trzyma, może pleśnieć, ale mimo tego, że okryte gazetą, i tak się pojawiła tu i ówdzie pleśń. Posadzę do doniczek za niebawem. Spójrzcie, waciki co 2 dni wodą polewałam, bo wysychały. Spójrzcie, najpierw, o, tu widać już brzydkie pleśnie. Nie fajnie. Natomiast tu kiełek. I bardzo maleńkie kiełki były właśnie 3 dni od wysiewu. To jest odmiana Musafolia grande. Zobaczmy kolejne. Musafolia rubra. Również widać kiełek. Kolejne. Scarlet, a obok Pamper. Kanna Scarlet. Pięknie. A Pamper. Kolejne. Lucifer. Tutaj też pleśń tu i ówdzie. Nie widzę kiełka, a jest w tym. Ziemiórki widzę już się pojawiły. Tablice lepowe powinnam już rozwiesić. Nie pomyślałam. Przecież, a to są pierwsze moje siewy. Tu natomiast tylko 2 nasiona. Odmiana Bella. Po środku Amber. Pleśń również. Tak. Patrzcie, i gazetą przykryte. A ta Jageriana. Jeszcze raz, Jageriana z Portugalii.
Różnie, jak widać, wygląda ten ich poziom kiełkowania. Daję welet. O, tu już podsechł wacik. Dalej. White Tiger, na tym mi bardzo zależy. Biały kwiat. Zielone liście w cieniutkie, białe żyłki. Jest. Wykiełkowały. Dalej. Polish Lady. Odmiana. Też jest. I ostatni pakunek. Od lewej. Pani Elu. To jest pani. Różowy kwiat. Nie wiem jakiego koloru liście. Pięknie. Do 60 cm wysokości ma być. Teraz konkador. Nic nie widzę. Konkador, poczekamy jeszcze. I ostatnia Panama. Widać coś. Także czekamy na kolejne. A teraz po doniczki pójdę. Zobaczcie Państwo, blisko grzejnik stoi. Folią nie nakryte. 6 dni od opiłowania. W wodzie nie namaczałam. W tym razem, bo już dwukrotnie wysiewałam kannę, wtedy namaczałam. Teraz stwierdziłam, że wacik tę rolę dobrze odegra. Może to był błąd, może trzeba było namoczyć i bez podkiełkowywania do ziemi dać nasionka od razu. Chodźcie do tego mojego garażu, czego tu nie ma, dziada z babą brak. W tym roku postanowiłam wszelkie nasiona wysiewać do ziemi, do wysiewu, bez znaczenia jakiej firmy, byle był napis do wysiewu. Koleżanka Monika prezentuje, Marco Polo uprawa w Polsce też wysiewał i Monika wysiewała do tej ziemi w zeszłym roku. Ekstra korzonki były. Ja tu mam przygotowaną ziemię właśnie tą oraz ziemię taką. A skąd ona jest? Z kretowisk. Tu było gigantyczne. Kret już jest aktywny. Gigantyczne wywalił kretowisko. Tu jest maleńkie, ale taka to ziemia. Klasy 3. Nie chcę samej tej ziemi mieć z worka, bo za bardzo będzie woda przelatywała przez nią, tak uważam. Tu na podjazd, słuchajcie, nawet wywalił ziemię z takiego rogu, gdzie trawa rośnie. Fura ziemi, kot miał raj, brykał, odciski swych łap zostawił, ale kret już atakuje. Napełniłam już część doniczek. A sama ziemia pokażę zaraz, jak struktura wygląda. Tak. Tu obok w świetle dziennym z kretowiska. Tak mówi się, by nie brać ziemi z kretowisk. Nie wiem dlaczego, z jakiego powodu. Kiedyś mi się obiło coś o uszy, że tu pędraki mogą być jakieś. Ale tu nic nie widzę. Czysta ziemia, ładna jest. I mieszam właśnie te dwie. Zaczęłam bielić pnie drzewkom owocowym, śliwką, jabłonką. Podcięliśmy gałęzie, ale deszcze padają, nie da rady dalej zrobić. A już człowieka ciągnie na ten dwór. No nic, trzeba czekać jeszcze. Nigdy w życiu nie stosowałam dobrych grzybów, które będą hamowały te złe w jakimś zapewne stopniu. Trichoderma harzianum. Tu mamy napisane. To jest potęga ochronna dla roślin.
rozsypujemy pod roślinkę. Starcza na 10 pelargonii lub 1 krzak magnolii, jak piszą. Ten preparat kupiłam na Allegro, Symbivit Trick. On zawiera dobre grzyby, które blokują dostęp do rośliny tym złym grzybom. Co tu jest najważniejsze dla mnie, z tego co już czytałam w internecie, Trichoderma hagianum. To jest moc ochrony. Jak piszą, porasta korzenie rośliny i blokuje ten preparat dostęp do rośliny tym złym. Ja wymieszam z glebą. Tu mamy tak, punkt pierwszy. Na dno dołków lub doniczki wsypać odmierzoną dawkę mikoryzy. W każdym razie ciut, nie za dużo. Wymieszać. No, proszę sobie popatrzeć na specyfikacje w internecie, kto jest zainteresowany. Spróbujemy, dlaczego by nie. Także te nasionka. No jakie piękne korzonki. Zostaną tu umieszczone. Preparat wymieszany z ziemią. I tu jest jedno ostrzeżenie. Przez 3 tygodnie należy unikać fungicytów doglebowych, gdyż mogą zaszkodzić mikoryzie. Taki ciemny preparat, ciemny proszek. Czeskiej produkcji. Stop. Oby nie za dużo. I tak dalej. Teraz to wymieszam. Scarlet. Leciutko przysypiemy. No i tak ze wszystkimi, ale bardzo dużo informacji na temat kan znajdziecie właśnie u kolegi Piotra na kanale Kanna w egzotycznym ogrodzie. Tam wszystko od A do Z kolega mówi, opisuje, opowiada, pokazuje, ale również na kanale Czarny Heniek. O, słuchajcie Państwo, właśnie u Czarnego Henka zobaczycie, jakiego potwora wyhodował, jakie korzenie na waciku. No niesamowite, udało mu się. Gratuluję Heniu. Heniu Mariuszu. I tak Henio będę mówiła, bo bardziej mi pasuje to imię do Ciebie. No, pozdrawiam Panowie i Państwa też. Bawcie się w wysiew kan, w wysiew pelargonii
No i w ogóle uprawiajcie, jak jeszcze nie uprawiacie. Czy to warzywa, czy to kwiaty. Pozdrawiam. Podpisy i gotowe. Scarlett już może rosnąć. Aha, i jeszcze jedno. Kanny posiane teraz, nawet jeszcze w marcu. To już taki naprawdę bardzo ostateczny termin. Początek marca. To jeszcze zakwitną w tym roku. Ja już siałam w styczniu i kwitły na koniec lipca pierwsze. 2 lub 3 lata temu. Gdzieś na kanale jest. Także, a za rok to już w ogóle będziecie mieli Państwo rarytasy. Ja mam jeszcze lampę doświetlającą. Oto ona. Dostałam w prezencie. Bardzo dziękuję ofiarodawcy. Miałam kupić, ale trochę drogawa to jest sprawa. 400 watne z tego co pamiętam, także prądu żre co niemiara. Ale mamy na szczęście fotowoltaikę, więc tutaj koszta są znikome tego. Taka długa żarówa. No to już kończę, do widzenia. Teraz czekamy, by kanny wychyliły ponad ziemię tą swoją zieleninę. A kiedy? Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia już coś się pojawi. Wtedy zamontujemy tą lampę doświetlającą. I co? I niech rosną zdrowo. Powodzenia wszystkim Państwu życzę. A przede mną wysiewy jeszcze innych roślin. Na przykład wielu odmian brugmansii kupionych u nas na Allegro. Banana Lycious, sprzedawca. Dalie, giganty. Kupujcie Państwo takie inne roślinki. Bawcie się w to ogrodnictwo. Powodzenia.